koleżanka poprosiła pomocy. Na oddział ratunkowy zgłasza się przerażona dziewczyna, która dostała dziwnego ataku. Zosia mówi, że straciła wzrok. Na dobre kilka minut. Pacjentka dostaje silnych drgawek. Kolejne badania wykazują, że fizycznie jest zdrowa. Lekarze podejrzewają, że dziwne ataki mogą mieć podłoże emocjonalne. Ja widzę, że z nią dzieje się coś złego i ona coś bardzo głęboko przeżywa. Do szpitala przyjeżdża matka z ciężko poobijanym synem, który w czasie wypadku był pod opieką ojca. Chłopiec ma ciężkie obrażenia zewnętrzne i połamane żebra. Nie spadł ze schodów. Czy pan sugeruje, że u nas w domu jest jakaś przemoc? Powinnam złożyć skargę na tego bezczelnego lekarzynę. Stan pacjentki z tajemniczymi atakami jest coraz cięższy, a kolejne próby rozmowy nie dają efektu. Karetka przywozi ojca 12-latka z ciężkimi obrażeniami po wypadku. Mężczyzna jest umierający. Ale będzie dobrze, tak, panie doktorze? Nie mogę pani tego obiecać. Marta, może dajmy spokój. Na szpitalny oddział ratunkowy przychodzi zdenerwowana dziewczyna. Przyprowadza swoją przyjaciółkę, 22-letnią Zofię Kaczmarską, która dostała jakiegoś dziwnego ataku. Nagle przestała widzieć i rozbiła sobie głowę. Proszę mi to pokazać. Dobrze, usiądźcie. Za chwileczkę tutaj kogoś przyślę. Rejestrujemy panią, dobrze? Dobrze, oczywiście. Byłyśmy w salonie sukien ślubnych, bo ja za miesiąc biorę ślub. A Zosia pomaga mi to wszystko jakoś ogarnąć. I nagle Zosia mówi, że straciła wzrok. Na dobre kilka minut. Znaczy tylko pani Zofia. Pacjentkę przyjmie ordynator oddziału dr Piotr Wójtowicz. Niech pani się... Wywiad lekarski przeprowadzi pod jego nadzorem nowy stażysta Paweł Sikora. I teraz tak. Pani Zofia Kaczmarska. Widzę, że skarży się pani na problemy ze wzrokiem, zawroty i bóle głowy. Od jak dawna ma pani te objawy? Nie, to znaczy, ja po prostu nagle straciłam wzrok. W sensie pani zemdlała i uderzyła się w głowę. Nie, ja nie zemdlałam. Wpadłam na drzwi, bo wpadłam w panikę. Dopiero potem odzyskałam wzrok. Dobrze, rozumiem. A ma pani jakąś stwierdzoną wadę wzroku? Przepraszam, panie doktorze. Proszę obejrzeć ranę, dobrze? Tak, oczywiście. Proszę, tutaj jest karta. Aha, dziękuję bardzo. Pacjentka od kilku miesięcy mieszka sama. Jej rodzice często wyjeżdżają służbowo z miasta i przyjaciółka jest tak naprawdę jej jedyną bliską osobą. Pojawiał się za nim Dziewczyna pani nigdy Stasia wcześniej nie Wzroczek. miała takich ataków i jest przerażona, co się z nią dzieje. Najpierw pojawił się taki straszny ból. Aha. A gdzie panią głowa boli? Z boku? Z lewej strony, z prawej, z tyłu, z przodu? Trudno powiedzieć, w zasadzie jakby cała głowa. Cała głowa. Panie doktorze, Tak? ta rana moim zdaniem jest do zszycia. Proszę trzymać tak. Oczywiście i to będzie pańskie zadanie. Tylko najpierw zmierzymy ciśnienie i temperaturę, dobrze? Elu? Dobrze. Tak. Trzymaj. Objawy, które opisała pacjentka, mogą być atakiem migreny z krótkotrwałą utratą wzroku. Jednakże taki atak trwa dłużej. Najpierw pojawiają się mroczki, potem utrata widzenia i na końcu ból, który jest jednostronny i towarzyszą temu nudności. Dlatego chciałbym, żeby zobaczył ją najpierw neurolog, a potem ewentualnie okulista. Przyjaciółka pacjentki niecierpliwie czeka w izbie przyjęć na jakieś informacje. Na oddział ratunkowy przychodzą kolejni pacjenci. Wśród nich jest 12-letni Maciej Skotnicki, którego do szpitala przyprowadziła matka. Jest bardzo poobijany. Maciej Skotnicki. Słuchaj, dlaczego w ogóle do mnie od razu nie zadzwoniliście? Jeszcze pani dowód, proszę. Przepraszam bardzo. Chłopiec powiedział mamie, że spadł ze schodów. W czasie, kiedy to się stało, był pod opieką ojca, który potem zostawił go samego w domu. Kobieta jest oburzona i nie rozumie, jak mogło do tego dojść. Nie może skontaktować się z mężem. Dobra, bo jasne, przepraszam bardzo. W porządku. Proszę spokojnie sobie znaleźć. Ale niech sobie pani wyobrazi. Wyobraża pani sobie taką sytuację. Ja wracam do domu, a syn jest po prostu w takim stanie poobijany.
Przychodzę z pracy do domu, a mój syn jest cały poobijany. Rozcięta warga, kuleje. Obraz nędzy i rozpaczy. Dowiaduje się, że spadł ze schodów, a mój genialny mąż zostawił go tak na pastwę losu, gdzieś sobie pojechał. Na dodatek nie mogę się do niego dodzwonić teraz. No przecież to się w głowie nie mieści. Małym pacjentem zajmuje się dr Eryk Wajman. Chłopiec przy każdym ruchu odczuwa coraz większy ból. Co ci tak zabolało? Co ci tak zabolało? Tutaj? Brzuch czy tu? Tu. Tu? Co ty żeś robił, Maciek? Żebra złamać Proszę, sobie? przestań. No ale jak mam przestać, synu? Oddychaj głęboko. No przecież tak się załatwiłeś. Już proszę, ciszej. Przepraszam. Wygląda na to, że chłopiec ma poważne obrażenia wewnętrzne. Dr Eryk podejrzewa, że nie mówi prawdy o tym, co wydarzyło się w domu. A ojciec gdzie poszedł? Zostawił cię tak. Obolałego? Głęboko, cicho. Siniaki na twarzy i boląca noga nie wyglądają tak źle. Natomiast bardzo martwi mnie ból w klatce piersiowej. Bo jeżeli chłopak ma złamane żebra, to należy jak najszybciej sprawdzić, czy kości nie uszkodziły organów wewnętrznych i czy nie ma krwawienia. Nawiasem mówiąc, upadek z kilku schodków i takie obrażenia? I co? W pokoju zabiegowym stażysta zszywa ranę głowy pacjentce, która nagle straciła wzrok. Przestałaś widzieć. Mogę mówić na ty? Co? Mogę? Ja Paweł jestem. Na stażu tutaj jestem. Ciach, świetnie, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pacjentka gotowa? Tak. Mogę kartę? Proszę bardzo, tam leży. Pan doktor mówił, że przyjdzie? Nie. To co, może pan doktor sprawdzi? Piękny szef. A propos, szef pana szukał. Aha, dobra. Ordynator poprosił o konsultację neurologa, doktora Michała Morawskiego. Atak, który opisała pacjentka, jest bardzo niepokojący. Silne bóle głowy i utrata wzroku mogą świadczyć o uszkodzeniach mózgu. To, co się pani wydarzyło, to mógł być silny atak migreny, ale chce pani zrobić tomografię głowy, żeby wykluczyć poważniejsze schorzenia. Jakie schorzenia? Wtedy w tym salonie to było straszne. Naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje. Najpierw pojawił się taki okropny ból, a chwilę potem straciłam wzrok. Zupełnie przestałam widzieć. Wpadłam w panikę, że to już tak zostanie. Wystraszona pacjentka przejdzie teraz badanie tomograficzne, które pozwala jednoznacznie diagnozować tak poważne choroby jak udary i guzy mózgu. Dziewczyna leży na ruchomym stole, który w trakcie badania przesuwa się wewnątrz obręczy tomografu komputerowego. Równocześnie lekarze widzą na monitorze obrazy z przekroju mózgu pacjentki. Obraz mózgu prawidłowy, to nie ma żadnych zmian niedokrwiennych. Chyba że to były przejściowe ataki niedokrwienne. No, ale w jej wieku, bo troszkę za młoda jest, nie? Co byś proponował? Przebadać kardiologicznie pod kątem zaburzeń rytmu i związanych z tym objawów neurologicznych. No, a rano byśmy zrobili tomografię kontrolną. No, bardzo dobrze. Dziękuję. Kończymy badanie. Przejściowe ataki niedokrwienne to epizody związane z niedokrwieniem mózgu, które trwają mniej więcej 5 do 10 minut. Chory może wtedy mieć zaburzenia ruchu, mowy, koordynacji albo właśnie wzroku, łącznie nawet z całkowitym zaniewidzeniem, jak to miało miejsce w tym przypadku. Tomografia nie potwierdziła, że pacjentka miała taki właśnie atak niedokrwienny, ale też tego nie wykluczyła. I to wszystko można sobie wstawać. Pacjentka wróci teraz na salę segregacji, gdzie lekarze sprawdzą, czy jej serce pracuje prawidłowo. Przyjaciółka dziewczyny wciąż bardzo się o nią niepokoi. Przed szpitalem pojawia się jej narzeczony, z którym za 2 miesiące bierze ślub. Ten wieczór mieli spędzić razem i chłopak jest zły, że atak Zosi pokrzyżował im plany. No dobra, to chodź. Nie będziesz tu Nie, ale wiesz co? Chodź. No ale ja nie lubię nie szpitali. wygłupiaj Ale nie się, lubię chodź. szpitali. Nie, wiesz co? Kupię sobie gazetę, zapalę albo poczekam w samochodzie. A to jeszcze długo potrwa? No ale co, będziesz tutaj siedziała, Bóg wie jak długo. No przecież Zośka jest dorosła, poradzi sobie. Zadzwoń do jej rodziców. No jak mam zadzwonić do jej rodziców? Przecież mówiłam ci, że ich nie ma, że są poza miastem, tak? Ile razy mam ci mówić? Ona ma mnie tylko mnie. No ale no na co tutaj ja jeszcze?
Wiesz co, nie wkurzaj mnie. Jak chcesz, to możesz sobie jechać do domu. Narzeczeni ostatnio coraz częściej się kłócą. Chłopak ma pretensje, że jego narzeczona poświęca zbyt dużo czasu swojej przyjaciółce. Uważa, że dziewczyna ją wykorzystuje. No teraz nie, bo ma właśnie badanie EKG. EKG? Tak. Ale to jest badanie serca. No tak. Zosia jest na coś chora? Wiesz co, no lekarze ją cały czas badają, trudno mi powiedzieć. Ale zaczekaj, ja cię zawołam, jak będzie można wejść, dobrze? Dziękuję. Mówiłaś, że to coś z oczami. Co oni Co, robią? przepisały się na medycynę? Madzik, nie kłóćmy się, no. Przepraszam, że tak na ciebie naskoczyłem. Nie gniewaj się. Po prostu cię nie rozumiem. Ostatnio jak tylko wspomnę o Zosi, to od razu na mnie burczysz. Wydaje ci się. Madzik, nie kłóćmy się. 22-letnia pacjentka dostaje kolejnego ataku. Zosiu! Zosia! Doktorze! Szybko! Co tam się stało? Lekarze podejrzewają, że dziwne ataki mogą mieć podłoże emocjonalne. Czyli co, możemy już jechać? A ty masz jakiegoś chłopaka, Zosiu? Dlaczego pani pyta? Ja widzę, że z nią dzieje się coś złego i ona coś bardzo głęboko przeżywa. Pokażesz? Kolejne badania potwierdzają, że 12-latek ma poważne obrażenia wewnętrzne. Doktor Eryk wie, że jego 12-letni pacjent coś ukrywa. Syn najprawdopodobniej nie spadł ze schodów. Pan sugeruje, że u nas w domu jest jakaś przemoc? Powinnam złożyć skargę na tego bezczelnego lekarzynę. Na oddział ratunkowy zgłasza się przerażona dziewczyna, która dostała dziwnego ataku. Za chwileczkę tutaj kogoś przyślę. Zosia mówi, że straciła wzrok. Na dobre kilka minut. Wpadłam na drzwi, bo wpadłam w panikę. Dziewczyna nigdy wcześniej nie miała takich ataków. Jest przerażona. A ma pani jakąś stwierdzoną wadę wzroku? Do szpitala przyjeżdża matka z 12-letnim synem, który twierdzi, że spadł ze schodów. Przychodzę z pracy do domu, a mój syn jest cały poobijany. Chłopiec ma poważne obrażenia i wygląda na to, że nie mówi prawdy o tym, co wydarzyło się w domu. Co cię tak zabolało? Po prostu cię nie rozumiem. W poczekalni czeka przyjaciółka pacjentki doktora Piotra. Jej narzeczony ma pretensje, że tyle czasu spędzają w szpitalu. Kłóćmy się. Okej, może trochę przesadziłem, ale jak słyszę, że Zosia najpierw straciła wzrok, potem odzyskała, to czy to brzmi poważnie? To nie jest tak, że ja jej nie lubię, ale Zosia zawsze stwarza jakieś problemy. Zamula. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby Magda nie spędzała z nią tyle czasu, no ale co ja mogę, to jej przyjaciółka. Możesz oddychać? W pracowni rentgenowskiej trwają prześwietlenia 12-letniego chłopca, który twierdzi, że spadł ze schodów. Chłopiec coraz gorzej się czuje i oddycha z trudnością, co oznacza, że może mieć połamane żebra i uszkodzone płuca. W przypadku dziecka takie obrażenia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Teraz się ubierzemy. W szpitalu cały czas jest zdenerwowana matka chłopca. Niestety nadal nie może dodzwonić się do męża, który w czasie, gdy chłopiec rzekomo spadł ze schodów, miał się nim opiekować. Cześć. No, jesteśmy w szpitalu. Robią tu jakieś rentgeny. Tak, w szpitalu, ale nie przejmuj się, matka spanikowała. Doktor Wajman słyszy, jak jego pacjent ukradkiem do kogoś dzwoni. Trochę boli, ale da się wytrzymać. No co ty? Powiedziałam, że spadłam ze schodów. Trochę się dopytuję, ale nie bardzo. Powiedziałam, że jesteś na zebraniu w pracy. No a jak w tym warsztacie? Jeszcze zadzwonię później. Okej, na razie. Proszę odwieźć pacjenta na salę segregacji. Doktor Eryk domyśla się, że chłopiec rozmawiał z ojcem. Rozmowa, którą usłyszał, potwierdza podejrzenia lekarza, że chłopiec okłamał matkę i wcale nie spadł ze schodów. Co wyszło na tych zdjęciach? Dopiero oglądamy, jeszcze nic nie wiem. Dobrze, to później zaglądam. Dziękuję. Wiesz co, bardziej interesuje mnie klatka piersiowa. Pokażesz? O, czy jednak dwa złamane, 7 i 8. Na szczęście nie widzę tutaj cech odmy opłucnowej ani krwiaka opłucnej. Najważniejsze, że żebra nie przebiły płuc, gdyż odma opłucnowa jest bezpośrednim zagrożeniem życia pacjenta. Jednak dopiero po odbiorze wyników badania krwi będę mieć pewność, że w organizmie chłopca nie ma krwawienia, na przykład ześledziony albo tętnicy międzyżebrowej. Zastanawiam się jeszcze, czy powiedzieć matce chłopca o tym, że ją okłamał. Zazwyczaj nie wtrącam się w życie prywatne pacjentów, ale ten chłopak to jest jeszcze dziecko. No i nie wiemy, czy nie ukrył jeszcze innych obrażeń. Chłopiec wrócił na salę segregacji, gdzie leży obok pacjentki doktora Wójtowicza.
Dziewczyna boi się, że znów może stracić wzrok. Tajemniczy atak, który przeszła, wciąż jest zagadką dla lekarzy. Drobne zaburzenia przewodnictwa. Bardzo dobrze, a dokładniej? A dokładniej blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia. A pytasz mnie, czy odpowiadasz? Odpowiadam? Aha. No a takie przemijające ataki niedokrwienne mogą być powikłaniem bloku pierwszego stopnia? Niemożliwe. O, mamy drugiego stażystę. Spróbuj mi to opisać, dobra? Doktor Eryk czeka na kolejne wyniki badań, które pomogą ocenić, czy chłopiec ma jeszcze jakieś obrażenia wewnętrzne, o których boi się mówić. Lekarz chce również porozmawiać z matką, która wciąż nie wie, że syn ją okłamał. Piotrze, tam siedzi koleżanka Zosi Kaczmarskiej. Wpuścić ją już? Tak, tak. Dobrze. Zmartwiona przyjaciółka pacjentki doktora Wójtowicza cały czas dopytuje, kiedy będzie mogła w końcu z nią porozmawiać. Pokłóciła się z narzeczonym, który jest wściekły, że wciąż przesiaduje w szpitalu. Chłopak uważa, że przyjaciółka wyolbrzymia swoje dolegliwości. Hej, Filip przyjechał. Cześć, Zośka. Co, przebadali cię już tu na 10. stronę? Powiedz, co ci powiedzieli? Że to mogła być migrena albo jakiś atak niedokrwienny. Ja nawet nie wiem, co to jest, ale to chyba coś poważnego. Ale dobrze się już czujesz, co? No lepiej. Wszystko na pewno będzie dobrze. Na nasze wesele musisz być zdrowa. A wiesz, Filip wymyślił, że w podróż chwilą pojedziemy do Kenii. Co, weźmiemy Zosię? No i mamy już pierwszy taniec. No, Filip, pójdź Zosię w komórce. Przepraszam, ale tu muzyki żadnej nie puszczamy. Przepraszam. Powiedz mi, kiedy cię wypuszczają? Nie wiem, nie ma sensu, żebyście na mnie czekali. Jedźcie do domu. Nie, zaczekamy. A będą cię jeszcze badać? Nie wiem, Magda, naprawdę to może jeszcze długo potrwać. Bez sensu. Jedźcie do domu. Pacjentka jest wyraźnie skrępowana obecnością narzeczonego przyjaciółki. Nie chce już dłużej słuchać o przygotowaniach do ich ślubu. Źle się czuje i chciałaby zostać sama. Papa. Pielęgniarka oddziałowa Elżbieta Sułowska sprawdza, jak czuje się 12-letni chłopiec z połamanymi żebrami. Nagle zauważa, że z pacjentką na sąsiednim łóżku dzieje się coś złego. Zosia! Zosiu! Zosia! Doktorze! Szybko! Dostała drgawek. Sztywne ręce, trudności z oddychaniem. Zosiu, czy ty mnie widzisz? Leki uspokajające. Wygląda na to, że dziewczyna dostała kolejnego ataku. Podobnie jak wcześniej w salonie sukien ślubnych, pacjentka straciła wzrok i dostała silnych drgawek. Zosia! Zosiu! Podaliśmy leki uspokajające i po kilku minutach atak ustąpił. Na pewno nie był to atak migreny. Natomiast czy był to atak niedokrwienny, co do tego mam duże wątpliwości. Na razie zleciłem podstawowe badania krwi i czekamy. A mówiłaś mi, że taka utrata wzroku zdarzyła ci się po raz pierwszy. A te objawy jak sztywnienie rąk, kołatanie serca, było już coś takiego? Zosiu? Parę razy, ale nigdy nie aż tak mocno. Mhm. A nie tak mocno, to znaczy jak? Jakieś drętwienie rąk, mrowienie, ale to zawsze szybko przechodziło. Panie doktorze, co mi dolega? Fakt, że dziewczyna już wcześniej miała niepokojące dolegliwości, to dla lekarzy bardzo ważna informacja. Oznacza to, że jej ataki mogą być wynikiem poważnej choroby, która od dłuższego czasu rozwija się w jej organizmie. Już jest dobrze, ale Zosia musi teraz odpocząć. Czyli co? Możemy już jechać? Filip. No Zosia najprawdopodobniej zostanie na obserwacji na noc. Przepraszam. Sama słyszałaś, no przecież nie będziemy tutaj nocować. Matka chłopca z połamanymi żebrami denerwuje się, bo jej mąż nadal nie odbiera od niej telefonu. Mężczyzna miał wcześniej problemy z alkoholem i zdarzało mu się znikać bez słowa. Po tym, jak rok temu pijany spowodował wypadek samochodowy, obiecał, że przestanie pić. Kobieta obawia się, że złamał obietnicę i przez alkohol nie dopilnował syna. No ale mały ma niestety złamane 2 żebra. Niech się pani nie martwi.
Badania nie wykazały wewnętrznego krwawienia, czyli kości nie uszkodziły organów. Mały, czemu nie powiedziałeś mamie, że coś ci się stało? Czemu nie powiedziałeś prawdy? Przecież to musiało cię bardzo, bardzo boleć przy każdym oddechu. Nie rozumiem pana. Nie ukrywasz już niczego? Co panu chodzi? Maciek. Panie doktorze, ale co z tymi żebrami? To on teraz pójdzie do gipsu? Nie. Środki przeciwbólowe i będziemy czekać, aż żebra się zrosną. A na nogę zimne układy. A dla pewności zrobimy jeszcze USG jamy brzusznej. Nie trzeba. Trzeba. Pani Agnieszko? Nie trzeba. Proszę przygotować USG. Doktor Eryk zlecił badanie, które ostatecznie pokaże, czy chłopak ma jeszcze jakieś inne obrażenia wewnętrzne, które ukrywa. Lekarza czeka teraz trudna rozmowa z matką, której musi powiedzieć, że jej syn cały czas nie mówi prawdy. Myślę, że powinna pani jeszcze o czymś wiedzieć. Tak? Syn najprawdopodobniej nie spadł ze schodów. Słucham? Słyszałem jego rozmowę telefoniczną, a mówił, że powiedział tak pani dlatego, żeby pani się nie dopytywała. No ale jak? Gdzie? To znaczy, co mu się właściwie stało? Nie wiem, może się pobił. No ale panie doktorze, przecież syn był przez cały dzień w domu z ojcem. Przecież mówiłam panu, że jak wróciłam do domu, to go tak zastałam. Dlaczego miałby kłamać? Ja tylko mówię pani to, co widzę. To nie są obrażenia chłopca, który spadł ze schodów. Czy pan sugeruje, że u nas w domu jest jakaś przemoc? Nie, proszę panią, ja nic takiego nie powiedziałem. Ja po prostu słyszałem jego rozmowę telefoniczną. Panie doktorze, proszę zrobić najpotrzebniejsze badania, a ja syna jak najszybciej chcę zabrać z oddziału, dobrze? Dziękuję bardzo, do widzenia. Matka chłopca nie wierzy w to, że jej mąż mógł zrobić dziecku krzywdę. Pomimo problemów z alkoholem nigdy nie bywa agresywny. Kobieta jest oburzona i chce jak najszybciej zabrać syna ze szpitala. To ten lekarz sobie wyobraża. Najpierw zarzuca kłamstwo mojemu synowi, a potem sugeruje, że to ojciec go tak skatował. Połamał mu żebra i o mało nie złamał nogi. To jakiś skandal. Powinnam złożyć skargę na tego bezczelnego lekarzynę. Ale chciałabym tylko zabrać stąd Maćka jak najszybciej. No i chciałabym dodzwonić się w końcu do mojego męża, który akurat dzisiaj zapadł się pod ziemię. Uważaj, żebyś sobie jeszcze czegoś nie zrobił, nie połamał się, synu, okej? Pomogę ci się ubrać. Czekaj. Pójdź, dam radę. Dobra, słuchaj. Dzwonię po taksówkę, bo tylko tata mi SMS-a wysłał, że jest na spotkaniu. Kolejne badania nie wykazały nic niepokojącego, dlatego mały pacjent może już wrócić do domu. Jego mama nie może jednak się uspokoić po rozmowie z doktorem Erykiem. Ma coraz większe wątpliwości, czy syn powiedział jej prawdę. Naprawdę spadłeś ze schodów? Przecież ci mówiłem. Okej, dobra, idziemy. Masz wypis? Przełożona pielęgniarek zostaje dzisiaj na nocnym dyżurze. Pod jej opieką jest m.in. pacjentka doktora Wójtowicza, która odpoczywa po kolejnym niewyjaśnionym ataku. Ordynator oddziału skończył już pracę, ale wciąż przegląda wyniki badań dziewczyny. Chce sprawdzić, czy czegoś nie przeoczył. Badania krwi w porządku. Tomografia nic nie wykazała. Konsultacje neurologiczne bez zarzutu. Ale ten atak wyglądał naprawdę dziwnie. No i to mnie niepokoi. Obawiam się, że to ma podłoże emocjonalne. Najpierw utrata wzroku, teraz to. To co, zostaje na noc w szpitalu? Tak, położę ją na sali obserwacji. Wyniki badań świadczą o tym, że pacjentka fizycznie jest zdrowa. Dlatego dr Piotr sądzi, że jej ataki biorą się z tego, że dziewczyna nie radzi sobie z problemami emocjonalnymi. Pacjentka spędza noc na sali obserwacji. Mimo że jest już późno, nie może zasnąć. Mogę prosić o coś do picia? No jasne, Zosiu, dam ci wodę, ale ty powinnaś się położyć. Nie powinnaś wstawać. Lekarze już wiedzą, co mi jest. Wiesz co, no cały czas się zastanawiają, ale jesteś w bardzo dobrych rękach, to na pewno. To pani córka? Na zdjęciu? Tak. Za tydzień kończy 18 lat. No przecież pani jest bardzo młoda. Wiesz co, urodziłam ją na 2. roku studiów. Też chciałam być lekarzem. Nie mogła pani wrócić na studia? Wiesz co, nie udało się. Nie żałuje pani, że się tak poświęciła? Wiesz co, jak się kogoś bardzo kocha, to
Nie jest poświęcenie. A ty masz jakiegoś chłopaka, Zosiu? Dlaczego pani pyta? Przepraszam. Ja jestem. Zosia dość dziwnie zareagowała na pytanie o chłopaka. A może ona ma jakieś problemy miłosne? Mam wyniki, o które pan prosił. Dziękuję. Nie no, to prawda. Godzina 7:30 rano. Na oddziale jest już z powrotem dr Piotr Wójtowicz. Jego pacjentka całą noc była bardzo niespokojna. Jej przypadek jest trudny i nietypowy, dlatego ordynator poprosił kilku lekarzy, żeby wspólnie omówili wyniki badań dziewczyny. W rozmowie uczestniczy również psychiatra dr Monika Trybuła. Tak jak mówiłem, niedokrwienne ataki w powikłaniu bloku pierwszego stopnia? Ale wiesz, że te ataki są też mocno naciągane. Poza tym to sztywnienie rąk. Nie, to akurat jest możliwe, tylko że... A może to są na przykład początki stwardnienia rozsianego? Stwardnienie rozsiane w takich krótkich rzutach kilkuminutowych z utratą wzroku mało prawdopodobne. Nie no, taką diagnostykę możemy zrobić na neurologii u mnie. No dobrze, niech pan kombinuje, tylko że akurat w tym przypadku to jest bardzo mało prawdopodobne. Słuchajcie, ja mam podejrzenie, że to ma jakieś podstawy emocjonalne. Co ty na to? Wiesz co, mogę z nią porozmawiać. Mówicie, że ona miała kilka epizodów sztywnienia rąk, tak? I jakiś atak z utratą wzroku. Tak, i te objawy można by naciągnąć do zaburzeń konwersyjnych. A czy my coś wiemy o jej życiu osobistym? Nie wiem, czy w wywiadzie zgłaszała jakieś stresy, problemy emocjonalne? Nic nie zgłaszała, dlatego chcę, żebyś z nią porozmawiała. No dobrze, to słuchaj, jeżeli ona się zgodzi, to za godzinę mogę z nią porozmawiać. To dziękuję. To okej. Silny lęk, stres powodują często wystąpienie objawów fizycznych, niekiedy bardzo poważnych. To może być upośledzenie czynności ruchowych, zaburzenia wzroku, słuchu, to może być nawet paraliż. Tacy chorzy oczywiście są diagnozowani pod kątem wielu schorzeń, głównie neurologicznych. No, natomiast prawda jest taka, że możemy im pomóc dopiero wtedy, kiedy zmierzą się z własnymi emocjami. Ordynator próbuje przekonać swoją pacjentkę, żeby porozmawiała z psychiatrą. Dziewczyna jest przekonana, że to dlatego, że lekarze jej nie wierzą. Ale ja sobie tego nie wymyśliłam. Ja naprawdę straciłam wzrok. Ale Zosiu, ja ci wierzę. Ale taka rozmowa z panią doktor by nam pomogła postawić diagnozę. Nie zgadzam się. Doktorze, w drodze jest karetka z pacjentem w bardzo ciężkim stanie. Dobrze, będę w sali segregacji. Dobrze. Bardzo cię proszę. Jeśli dziewczyna nie zgodzi się na spotkanie z psychiatrą, lekarze nie będą mogli jej pomóc. Dr Piotr obawia się, że ataki mogą powracać i będą coraz groźniejsze. Pani też uważa, że jestem jakąś wariatką? Zosiu, nie mów tak, no przecież nikt nie uważa tego. Strasznie żal mi tej dziewczyny. Ja widzę, że z nią dzieje się coś złego i ona coś bardzo głęboko przeżywa. Ale nie chce o tym mówić i nie pozwala sobie pomóc. Jeśli są to emocjonalne sprawy, to ataki nie ustąpią, jeśli Zosia sama nie zmierzy się ze swoim lękiem. Doktorze, karetka! Do szpitala przyjeżdża karetka z nowym pacjentem, 41-letnim Januszem Skotnickim. Pacjent został zabrany z domu, gdzie nad ranem źle się poczuł. Pogotowie wezwała jego żona. Pacjent 41 lat, stan ogólny ciężki. Zdążył tylko powiedzieć, że od godziny ma rozdzierający ból w klatce piersiowej. Dobrze, parametry? Jest to saturacja 88 na tlenie. EKG? Bez cech ostrego niedotlenia mięśnia sercowego. Będę potrzebował Eryka. Podaliśmy leki przeciwbólowe i na obniżenie ciśnienia. Aha. Przygotujcie ultrasonograf. A to zasinienie na klatce piersiowej to jest co, uraz po wypadku? Możliwe, ale to na pewno nie jest świeży uraz. Uwaga na 3. Raz. Nikt z rodziny nie potrafił powiedzieć ratownikom, co właściwie dolega mężczyźnie, ale obrażenia wskazują na to, że pacjent miał wypadek samochodowy. Na ciele ma wyraźne siniaki od pasów bezpieczeństwa, które świadczą, że od wypadku upłynęło co najmniej kilkanaście godzin. Mężczyzna jest w bardzo ciężkim stanie i jest na wpół przytomny. Lekarze wykonują badanie USG, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zagrażających życiu urazów wewnętrznych. W worku ośrodkowym. Ale kiedy był ten wypadek? No właśnie, tylko że on nic nie powiedział o wypadku tym ratownikom. Tak, ale mamy tutaj ewidentny siniak po pasie bezpieczeństwa, jeszcze od strony kierowcy. Dobra. Panie Januszu, czy pan mnie słyszy? Przygotować RTG przyłóżkowe? Nie, jedziemy z nim na tomograf. Len.
Chwilę później w szpitalu pojawia się roztrzęsiona żona przywiezionego właśnie mężczyzny. Okazuje się, że to matka chłopca z połamanymi żebrami, który poprzedniego dnia był u nich na oddziale i twierdził, że spadł ze schodów. Na oddziale z synem. Janusz, słońce. Mąż miał wypadek samochodowy, prawda? Jaki wypadek? O czym pan do mnie mówi? Proszę panią, mąż miał wypadek samochodowy i pani syn również brał udział w tym wypadku samochodowym. Pani syn wcale nie połamał żeber spadając ze schodów. Dlaczego państwo nie chcą nam mówić prawdy? Ale ja nie wiem, o czym pan do mnie mówi. Mąż się obudził z bólem klatki piersiowej rano. Ja myślałam, że to jest jakiś zawał. Nie, proszę panią, jestem przekonany o tym, że mąż miał wypadek samochodowy. Mąż jest w krytycznym stanie. Nic nie rozumiem. Mąż wrócił wczoraj późno w nocy. Byłam na niego wściekła, że tak nas zostawił. Więc nawet z nim nie rozmawiałam i kazałam mu spać na dole. A rano obudził mnie jego krzyk. Tak strasznie krzyczał. Czy oni naprawdę mieli wypadek z Maćkiem? Ale dlaczego by mi nie powiedzieli? Proszę usiąść, poczekać, za chwilę kogoś. Do szpitala przychodzi również przyjaciółka pacjentki, która ma dziwne ataki i spędziła noc na oddziale ratunkowym. Dziewczyna bardzo się o nią niepokoi. Wielokrotnie próbowała dodzwonić się do Zosi, ale przyjaciółka nie odbiera od niej telefonu. A jak ona się czuje? No wiesz co, już dużo lepiej. Słuchaj, możemy chwileczkę porozmawiać? Tak, oczywiście. Lekarze nie wiedzą nic na temat problemów osobistych pacjentki. Pielęgniarka oddziałowa ma nadzieję, że przyjaciółka wie, czy w jej życiu coś się złego dzieje. Taka informacja pomoże lekarzom znaleźć przyczynę ataków. Słuchaj, czy Zosia miała jakieś problemy emocjonalne? Problemy emocjonalne? A dlaczego pani pyta? No właśnie lekarze się zastanawiają, czy te ataki, które ma, nie wynikają z problemów emocjonalnych. Czy ona nie radzi sobie z jakimś lękiem, stresem i to wywołuje te ataki. A wy się przyjaźnicie, prawda? Tak, od dziecka. No to na pewno wiesz, co się u niej dzieje. A może ona przeżywa jakieś problemy miłosne? Problem? Nie. Ona nikogo nie ma, ona jest bardzo nieśmiała. A może w ostatnim czasie przeżyła jakąś mocno stresującą sytuację? Ja ostatnio organizowałam ślub. Wcześniej byłam w Londynie. Tak naprawdę to nie wiem. Przyjaciółka pacjentki z tajemniczymi atakami próbuje nakłonić dziewczynę do szczerej rozmowy. Nie mogę. Powiedz mi, czy ty i tata mieliście wypadek? Mężczyzna z poważnymi obrażeniami po wypadku jest w bardzo ciężkim stanie. Podczas badania jego serce przestaje pracować. Przyjaciółce pacjentki doktora Piotra udaje się ją namówić do wyjawienia tajemnicy. Nie wie jeszcze, że prawda może zrujnować również jej życie. Tata? Mężczyzna po wypadku samochodowym jest w stanie krytycznym. Tylko natychmiastowa operacja może uratować mu życie. Ale będzie dobrze, tak, panie doktorze? Nie mogę pani tego obiecać. Na oddział zgłasza się dziewczyna, która dostała dziwnego ataku. Zosia mówi, że straciła wzrok. Na dobre kilka minut. Kolejne ataki wskazują na to, że choroba ma podłoże emocjonalne. Zosiu! Zosia! Doktorze! 12-latek z połamanymi żebrami okłamuje mamę i lekarzy, że spadł ze schodów. Czy pan sugeruje, że u nas w domu jest jakaś przemoc? Chłopiec rozmawia przez telefon ze swoim ojcem. Następnego dnia karetka przywozi mężczyznę w stanie krytycznym na oddział. Ostatnio jak tylko wspomnę o Zosi, to od razu do mnie burczysz. Wydaje ci się. Wy się przyjaźnicie, prawda? Lekarze wciąż nie wiedzą, co może być przyczyną dziwnych ataków pacjentki. Mają nadzieję, że jej przyjaciółka wie więcej o życiu prywatnym dziewczyny. Naprawdę to nie wiem. Na wakacjach byłam na stypendium w Londynie. No i odkąd wróciłam, Zosia zachowuje się dziwnie. To znaczy, no, nadal się przyjaźnimy i w ogóle. Ale ona się zmieniła. Jak o to ją się pytam, ona się tylko denerwuje. Myślę, że ona coś przede mną ukrywa. A jeszcze teraz lekarze mi mówią, że ona się pochorowała od tego, że ma problemy, które dusi w sobie. Ja nie rozumiem. Myślę, że coś się stało, jak mnie nie było. Trwa badanie tomograficzne pacjenta po wypadku samochodowym. Niestety, minęło bardzo dużo czasu od wypadku, zanim mężczyzna trafił na oddział ratunkowy. Jest rozwarstwienie aorty. Krwawienie do śródpiersia. Słuchaj, zawiadomisz kardiochirurga, ja zamówię blok. Musimy go natychmiast operować. Kończymy badanie.
Gdyby pacjent trafił do szpitala od razu po wypadku, jego życiu prawdopodobnie nic by nie zagrażało. Teraz jest w krytycznym stanie. Tylko natychmiastowa operacja może uratować mu życie. Piotr? Piotr, nie ma tętna. Cholera. Wentyluję. Widziałaś Elę? Mama, co z tatą? Maciek. Żona pacjenta nie ma pojęcia, że za ścianą lekarze walczą o życie jej męża, którego serce przestało pracować. Niespodziewanie w szpitalu pojawia się również ich 12-letni syn. Chłopiec czuje się winny, że wczoraj okłamał matkę. Dlaczego mi nie powiedzieliście, Maciek? My jechaliśmy do sklepu. A tata wcześniej wypił parę piw. No i wypadliśmy z drogi. Mówił, że nic mu nie jest. Wziął auto do warsztatu. Nie chciał mieć kłopotów. Dlatego kazał mi powiedzieć o tych schodach. Przepraszam. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, synu. Tata? Jedziemy na blok. Proszę się odsunąć. Proszę zobaczyć kardiochirurga. Pani tu zaczyna. operację. Mąż ma uszkodzenie aorty piersiowej. Przed chwilą nastąpiło zatrzymanie serca. Udało nam się przywrócić krążenie, ale niestety operacja jest konieczna. Ale będzie dobrze, tak, panie doktorze? Nie mogę pani tego obiecać. Powiem wprost. Pacjent jest w tak złym stanie, że obawiam się, że nie przeżyje tej operacji. A wszystko dlatego, że nie pojawił się u nas od razu po wypadku. Już raz miał stłuczkę i zapowiedziałam mu, że jak jeszcze raz wsiądzie za kierownicę po alkoholu, to... Przyjaciółka pacjentki doktora Piotra domyśla się już, że dziewczyna ukrywa przed nią jakąś tajemnicę. Jak się czujesz? Zosiu, Zosiu, co ty przede mną ukrywasz? Przecież widzę, że jest coś nie tak. Przecież ci mówiłam. Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Zrobiłam coś złego? Nie. Zosiu, przecież wszystko możesz mi powiedzieć, wszystko. Nie mogę. Zosiu, dlaczego? Filip. Co, Filip? Jak byłeś w Londynie, to on. Co, Filip? To my. Cześć, Co, dziewczyny. Filip, Zosiu, co, Filip, jak byłam w Londynie? Co się stało? No nic się nie stało. Cicho. Co ona teraz wygaduje? Zamknij się. Zosiu, Są jakieś bzdury. powiedz, co się Madzik. stało. Cicho bądź już. Madzik. Cicho. Zosiu, powiedz, co się stało. On powiedział, że się rozstajecie. Madzik, proszę cię. Kłamałeś, że się rozstajecie i że jesteś we mnie zakochany. Madzik, nie słuchaj jej. To prawda? To prawda? Madzik, to wszystko ona. To wszystko ona, to... Nie dotykaj mnie. Przepraszam. Wszystko jej wina, Madzik, proszę cię, Zosia, wszystko w porządku? Zosia, wszystko w porządku? Dwie godziny później zakończyła się operacja Janusza Skotnickiego. Udało się uratować życie pacjenta, ale uszkodzenia jego mózgu są tak rozległe, że mężczyzna prawdopodobnie nigdy nie odzyska pełnej sprawności fizycznej. Operacja się powiodła, ale ponieważ wystąpiło u męża duże niedotlenienie, będziemy go przez jakiś czas utrzymywać w śpiączce farmakologicznej. No, czy będzie w pełni sprawny fizycznie, dowiemy się, jak go wybudzimy. Dobrze. Musimy czekać. Dziękuję bardzo. Ja nie chciałam, żeby tacie coś się stało. Gdybym wiedział, od razu bym się przyznał mamy do wszystkiego. Ale mówił, że się dobrze czuje. Że nic mu nie jest. Powiedział, że lepiej nie mówić mamie. On musi wyzdrowieć. To są Pani wyniki. Tu proszę o podpis i tu tylko proszę o wypełnienie ankiety. Dobrze? Zosia Kaczmarska zgodziła się na konsultację psychiatry, która potwierdziła diagnozę, że ataki mogły być spowodowane zaburzeniami emocjonalnymi. Zofia
Dziewczyna została wypisana ze szpitala ze skierowaniem do poradni zdrowia psychicznego. Przyjaciółka Zosi rozstała się z narzeczonym. Proszę usiąść, poczekać, zaraz się tym zajmę, dobrze? Halo? Chciałabym zamówić taksówkę. Tak, szpital przy ulicy Biskupińskiej. Dobrze, dziękuję bardzo. Za 3 minuty będzie taksówka. Dziękuję. Proszę. Byłam wściekła na Filipa, że tak mnie potraktował. Ale przede wszystkim było mi strasznie wstyd, że zachowałam się tak wobec mojej najlepszej przyjaciółki. Chciałam jej o tym powiedzieć, ale nawet nie wiedziałam jak. Filip śmiał się ze mnie, że ona i tak mi nie uwierzy. A ja bałam się, że mi nie wybaczy i że zostanę sama. Jakim zatrzymaniu? Ała, jeju! Boli się ręka? Pogotowie zabiera nastolatka, który ukradł jedzenie ze sklepu. Chłopak udaje, że stracił pamięć. Uciekł z domu i nie chce, żeby jego rodzice dowiedzieli się, gdzie jest. Przyjaciółka, która z nim kradła, chce mu pomóc uciec ze szpitala. Co wy tu kombinujecie? Co ona tutaj robiła? Co ty chciałeś zrobić, co? Uspokój się, bo to może ci tylko zaszkodzić. Na oddział zgłasza się kobieta, która podejrzewa, że jest w ciąży. Z mężem od roku staramy się o dziecko i nic. A jak mam się dogadać z kimś, kto wysyła mnie do szkoły 300 kilometrów stąd? Do szpitala przyjeżdża pasierbica kobiety. Dziewczyna nienawidzi macochy. Niestety nie widzę ani pęcherzyka ciążowego, ani żadnego. Badania wykazują, że pacjentka ma przedwczesną menopauzę i nie może mieć dzieci. Jak to? Ja mam 38 lat. Wynoś się stąd! Jak ty się, gówniarzu, do się odzywasz, co? Okazuje się, że nad rannym chłopakiem od wielu lat znęca się jego ojciec. Czy nastolatek powie policji prawdę? Zostaw go! Nigdy więcej...